Cześć, z tej strony Kasia. Cześć, z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo, Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z duszą. w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, wsłuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. No pokazuję Alicji głową, że dzisiaj ona zaczyna. Ona patrzy na mnie jak na pisie gongolinę, więc dobra. Witaj, piękna duszo. Dzień dobry. No, coś czuję, że dzisiaj energia dobra, jak zawsze. Rozbieram. Oho, Alicja śpiewająco rozpoczyna kolejną serię naszych pytań. Bo ja już się cieszę na kolejne pytanie, które Ci zadam. Ja myślałam, że zaczynamy dzisiaj od Ciebie. Nie, od Ciebie. Jakie jest najmocniejsze Ojeju. zdanie, które ostatnio usłyszałaś? I tutaj miałam przygotowane, jakie jest, ale dzisiaj, dosłownie dzisiaj, na Instagramie pojawiło mi się i to jest, chcę właśnie kichnąć, czyli to tak mam powiedzieć. Prawda, czyli mam ją powiedzieć. Nie leczysz się, aby radzić sobie z traumą, bólem, lękiem i depresją. Przyzwyczaiłaś się do nich. Uzdrawiasz się, aby móc radzić sobie z radością i ponownie przyjąć szczęście do swojego życia. To zdanie. Mocne, bo tak często skupiamy się na tym właśnie bólu, na tej traumie, na tym lęku i myślimy, że to o to chodzi, a tak naprawdę co trudniej jest nam przyjąć, hello, energia kobieca, przyjmowanie, jest trudniej nam przyjąć tę radość i to szczęście, które do nas przychodzi i często sobie nie radzimy z tą radością, nie radzimy sobie z tą lekkością, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, bo każdy chce być przecież szczęśliwy, zarabiać dużo pieniędzy, mieć tę radość na co dzień, a okazuje się, że to są te uczucia, które są najmocniejsze i najtrudniejsze w przyjęciu. Ja zaobserwowałam coś takiego, że nam jest dużo łatwiej wrócić pamięcią do jakichś traumatycznych sytuacji, jakichś takich zdarzeń, które mocno nas zabolały i nawet po 5 czy 10 latach potrafimy odtworzyć w sobie ten zapis tego bólu, tego cierpienia. A jak chcemy sięgnąć pamięcią do sytuacji pozytywnych, to jest takie na chwilę. Że wygrałaś coś i już no tak, wygrałam, było fajnie, uśmiechniesz się i tyle. Ale jak wracasz do sytuacji, gdzie zostałaś skrzywdzona, to możesz o tym mówić godzinami i po prostu być w tym smutku. Czyli smutek, ból, lęk są takie trwałe, dużo bardziej trwałe, a ta nasza radość, ekscytacja, szczęście, ono jest takie ulotne. No tak, dążysz do czegoś, osiągasz to, odhaczasz i okej. I szukasz czegoś nowego, zamiast z tym posiedzieć, że kurczę, udało mi się. Mocne. A to zdanie, które sobie przygotowałaś na dzisiaj? Przygotowałam sobie fragment tej książki, który mi ostatnio wysłałaś, czyli tutaj cytuję: uczymy się sztuk walki, nie uczymy się sztuki żałoby, przeżywania straty i płaczu po stracie. A przecież wiele strat jest w naszym życiu. Bardzo to mnie porusza, bo ja dokładnie jestem tą osobą, która nie nauczyła się sztuki żałoby i uczy się tego, i jak to zrobić, bo mamy te żałoby po bliskich. To jest taka najbardziej przyjęta, ale też często jest tak, że nie wiemy, jak mamy ją przeżyć. A co z żałobą po związku? A co z żałobą po utracie pracy, po utracie zdrowia? I pójdę jeszcze dalej, po utracie zwierząt, bo zwierzęta są często dla nas jak członkowie rodziny, a też gdzieś przyjęło się, że nie powinno się ich jakoś opłakiwać, bo to tylko zwierzę.
Ale to też takie przekonanie i myślę, że mam nadzieję, że nie każdy wychodzi z takim przekonaniem z domu i że ja znam na przykład bardzo wielu ludzi, którzy przeżywają tę żałobę po zwierzęciu i akceptują to, że komuś jest przykro i że długi czas, długiego czasu potrzebuje, żeby dojść do siebie po takiej stracie. I podsumowując, żałoba jest naturalna. Każdy może ją przeżywać w inny sposób i dobrze jest dawać sobie na to zgodę. A ja tylko chciałabym dopowiedzieć, że ten cytat był z książki pod tytułem Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. I to jest tylko jeden z wielu ważnych tematów poruszanych w tej książce. Bardzo ją polecam. Kolejne pytanie. Jakie przekonanie traktowałaś jako pewnik, a teraz kompletnie się z tym nie zgadzasz? Miałam takie przekonanie, że emocje są oznaką słabości. I długo się z tym zmagałam, że silna to jestem wtedy, kiedy inni nie widzą moich zmagań, kiedy z uśmiechem idę przez życie. I to się trochę zgadza z tym, co podaje nam, tak jak ty mówisz, społeczeństwo. Natomiast teraz uważam, że emocje nie są oznaką słabości. Teraz kocham moje emocje i kiedy odkryłam w Human Design, że mój autorytet wewnętrzny to jest ten właśnie autorytet emocjonalny, to wszystko nabrało większego sensu. I wiem, że jak odrzucę moje emocje, to odrzucę też mój wewnętrzny kompas i wtedy nie potrafię podejmować decyzji albo podejmuję po prostu złe decyzje. Ponadto emocje nie są oznaką słabości, tylko są po prostu informacją i są w ciele. Ostatnio widziałam taki fajny post u Dominiki Magnowskiej na Instagramie. Nie obserwuję jej, ale ma dosyć agresywną kampanię reklamową, a że jestem w jej grupie docelowej, to mi się ciągle wyświetlają jej posty. Ale świetny był ten post, bo tam było napisane: idź ty pierwsze, powiedziała dusza do ciała. Mnie nie słucha, może posłucha ciebie. Na co ciało odpowiedziało do duszy: okej, to ja się rozchoruję i wtedy znajdzie czas dla nas obu. Wow. Też uważam, że to bardzo mocne, bardzo trafne i w kontekście właśnie informacji, w kontekście emocji, które właśnie były dla mnie oznaką słabości, ja przetransformowałam to, że nawet ta słabość, z którą one czasami są związane, to jest tylko właśnie informacja. No i to jest genialne, bo dokładnie tak jest. Emocje nie są słabością, tylko znakiem. Robiłyśmy odcinek o znakach. One pozwalają nam też na precyzyjne określenie, gdzie jesteśmy, jak się czujemy, co u nas słychać. I jeśli ich posłuchamy, to odkryjemy, że są naszą mocą. A powiedz mi, uważasz, że mężczyźni są bardziej narażeni na ukrywanie emocji przez te niewspierające przekonania, jak chłopaki nie płaczą, nie bądź mięczakiem, itp. itd.? No myślę, że sama odpowiedziałaś sobie tym pytaniem na swoje pytanie. Natomiast bardzo ciekawe, że podałaś wcześniej cytat z tej książki Uwięzieni w słowach rodziców, bo tam są właśnie te zaklęcia i jednym z tych zaklęć jest właśnie chłopaki nie płaczą, czyli nie czuj. O. No i podsumowując, kiedyś miałam przekonanie, emocje są oznaką słabości, a dzisiaj zamieniłam je na emocje są moją mocą. Wow, pięknie. Także piękna duszo. Emocje są Twoją mocą. Niech to wybrzmi, niech to się zakoduje w Twoim serduchu i oczywiście w Twojej duszy. A odnośnie tego kodowania, to samo słowo emocje, jak wiecie, Bo przecież my uwielbiamy etymologię słów. i w słowie emocje już zakodowane jest słowo moc i zakodowane jest słowo moje. Moc je. Moje emocje, moja moc. Piękna duszo, jeśli słuchasz nas do tej pory, No to chyba ze sobą rezonujemy.
Nasz podcast to rozmowy z duszą. I dlatego chcemy też z Tobą porozmawiać. I jest bardzo łatwy sposób, żeby to zrobić. Napisz nam komentarz, Zasubskrybuj polajkuj, albo napisz wiadomość prywatną. a także wyślij komuś, kto potrzebuje to usłyszeć. To co, piękna duszo, wracamy do odcinka. I jeszcze jedno pytanie dla Ciebie, Kasia. W każdym odcinku podcastu, no może nie w każdym, ale w wielu, cytujesz Neville'a Goddarda. I ja w końcu chciałabym Cię zapytać, dlaczego uwielbiasz Neville'a i co wyjątkowego znalazłaś dla siebie w tym, co on mówił? A widziałaś, jak on wyglądał? Tak, widziałam. Przystojniak. No właśnie. A tak na poważnie, no mam słabość do tego gościa. Jeśli mam nadzieję, że się tam nie obraża gdzieś w zaświatach. Neville Goddard fascynuje mnie tym, że on już w latach 30. mówił o tym wszystkim, o czym ja się dowiaduję teraz w XXI wieku. I o czym wszyscy inni się dowiadują w Tak. XXI wieku. Jakby świat się budzi do tego, co dla niego było Oczywiste, jasne, tak. oczywiste 100 lat temu. I ja mówię, nie chcę siebie traktować jako jakąś ignorantkę, bo wiem, że dowiaduję się o wszystkim we właściwym momencie i jestem na to gotowa tu i teraz. Jego nauki bardzo pomagają mi w zrozumieniu siebie, w tym jak działa prawo założenia czy prawo manifestacji, czy nożyce korekcyjne, jak sobie radzić w danych sytuacjach, jak je zmieniać. O, ciekawe to brzmi, co? Ale co do tej pory wywarło na mnie największe wrażenie i było, można powiedzieć, takim game changerem, to na pewno to, jak on interpretuje Biblię, że można w całkiem inny sposób patrzeć na Pismo Święte. Mówiłyśmy też o Walshu, który spisał Rozmowy z Bogiem, ale gdzieś jednak bliżej mi do Neville'a i do jego treści. Bo Neville Goddard zajmował się między innymi tłumaczeniem sensu zdań zawartych w Biblii i pokazywał, że tradycyjne rozumienie nie do końca trafia w punkt. No i dobra, Kasia, i jak to można interpretować? Okazuje się, że co? Że Jezus tutaj odgrywa inną rolę, Bóg Ojciec, czy nawet Maryja Dziewica. I cała ta symbolika jest zupełnie inna niż taką, jaką znamy. Tak. I tutaj jako w niebie, tak i na ziemi. Powtarzamy to przecież Bardzo w modlitwach często, bardzo tak. często. A jak to interpretuje Neville Goddard? Że jak w podświadomości, tak i na ziemi. Czyli najpierw kreujemy w naszym umyśle i to, co jest tam stworzone, ono zawsze znajdzie drogę, by pojawić się w naszym życiu, w naszym świecie fizycznym. Nie wiemy jak, o tym już mówiłyśmy wielokrotnie, że my często mamy jakiś pomysł i my już szukamy tego zakończenia, chcemy wiedzieć, jak coś do nas przyjdzie, a sekretem jest czucie i ja po prostu wiem, że to do mnie przyjdzie i w najlepszy możliwy sposób. Fajnie, że powiedziałaś o tym, że sekretem jest czucie. To jest też tytuł nawet książki tak. Neville'a Goddarda i on bardzo zwraca uwagę na potęgę uczuć. I on nawet powiedział coś takiego, że zmiana uczuć jest zmianą przeznaczenia. Jak ważne są te uczucia, jak ważne jest to, żeby poczuć w sobie tę zmianę, żeby poczuć w sobie tę nową rzeczywistość, żeby poczuć to nowe wyobrażenie tak, żeby stało się rzeczywistością. Sekretem jest czucie. A z kolei w książce Potęga Świadomości Neville mówi o tym, że istnieje tylko jedno ja. Ja jestem. I kiedy my używamy słowa ja jestem, to już wysyłamy sygnał do stworzenia czegoś nowego. Do stworzenia nowego przekonania, do stworzenia nowej materii nawet. I jak ja mówię, ja jestem zdrowa, ja jestem szczęśliwa, to musi się wydarzyć. Zadecydowałam, ja jestem. I żeby przede wszystkim żyć już sceną końcową, efektem końcowym danej sytuacji. Ale to ja jestem zdrowa, ja jestem szczęśliwa, to jest właściwie już taka scena końcowa. Tak. To się już dokonało. Dokładnie, To już jest moją fakt. rzeczywistością, Ja to jestem. jest fakt. Kropka. I zostało nam ostatnie pytanie na koniec.
Alicja, jak radzisz sobie z lękiem przed zrobieniem czegoś nowego? Zaczynam od tego, że uspokajam się, bo jak to Marta Manterys mówi, uspokój się, oddychaj, powtarzaj, wszystko jest okej, wszystko działa na moją korzyść, Zawsze, zawsze, zawsze. zawsze wszystko mi sprzyja. Więc ten spokój uważam, że jest najważniejszy. A potem pytam się siebie, gdzie czuję ten lęk w ciele. Jest to bardzo ważne z perspektywy totalnej biologii i może już dużo właśnie powiedzieć o tym lęku. Sama wiesz, Kasia, jak to jest, nie? Gardło, komu i co boję się powiedzieć. Jak gdzieś jest lęk w brzuchu, to też jest bardzo ważna informacja. Nerki, jakiego terytorium boję się utracić, nogi, dokąd boję się pójść, jakiego następnego kroku boję się zrobić. Także próbuję zlokalizować ten lęk w ciele, a następnie zaglądam w niego z poziomu mindsetu. I dostałam ostatnio taką fajną poradę, że zadaję pytanie, a następnie biorę długopis i piszę. Czyli zadaję sobie pytanie sama sobie, czego się boję, a potem siadam i zaczynam pisać i odpowiedzi przychodzą. Ty mówisz tutaj o pisaniu, a ja ostatnio dostałam takie zadanie, żeby narysować swój największy lęk, żeby zamknąć oczy i wziąć jakieś farby, kredki i po prostu dać poprowadzić się swojej duszy. Nie szukać w tym logiki, po prostu rysować czy malować, ale jeszcze do tego nie usiadłam. Ale przepiękne zadanie, fascynujące. No i właśnie, można malować, a można właśnie tak jak ja to robię, pisać. Już powiedziałam Wam to pytanie, czego się boję. Potem jak te odpowiedzi już powoli przychodzą, to zadaję sobie kolejne pytanie, przed czym chroni mnie ten lęk? I nagle piszę dalej. A potem zaczynam ten lęk kwestionować, bo ważne pytanie jest też takie, czy ta ochrona, jaką daje mi ten lęk, jest naprawdę potrzebna. I tutaj chciałabym powrócić do tej wspaniałej piosenki Anny Karwan, w której śpiewa: a jakby to było, gdyby popić ten lęk herbatą z cukrem? No właśnie, bo możesz go osłodzić. Albo oswoić. I na koniec, jak już tak rozprawię się z tym lękiem, to łączę się z moją duszą i wizualizuję najlepsze możliwe rozwiązanie i wchodzę w to poczucie, że to już się zadziało. I działa. Piękna duszo. Mamy nadzieję, że kolejne 4 odpowiedzi z głębi duszy przypadły Ci do gustu. Synchroniczność, wow! Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć! Pa!